Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w recenzji należą wyłącznie do mnie. Do serii Call of Duty przylgnęła opinia, że to odgrzewany kotlet, za który za każdym razem trzeba od nowa płacić. Niestety Modern Warfare 3 dobitnie pokazuje, że jest to prawda. Nie znaczy, że jest to zła gra. Nie jest, ale równie dobrze mogłoby to być DLC do Modern Warfare 2. Niestety pewne decyzje, które zostały podjęte na etapie tworzenia gry, okazały się być wyjątkowo nietrafione. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Call of Duty Modern Warfare 3 w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Na początku singielek. Powtarzam to za każdym razem. Dla mnie kod to przede wszystkim singiel. Multi, tryb zombie to są dla mnie dodatki. Co ciekawe, nadal wielu ludzi tak postrzega Call of Duty i w sumie się nie dziwię. Sam gram w serię od pierwszej części, ograłem dosłownie każdą część Call of Duty, jaka wyszła na jakąkolwiek platformę i uważam, że jeśli chodzi o strzelanki militarne, kod od lat nie ma konkurencji. Jasne, były części lepsze, były koszmarne, ale dla mnie zawsze singiel był tutaj na pierwszym miejscu. W Modern Warfare 3 mamy reboot i w zasadzie remake w jednym. Tym razem połączono wydarzenia z klasycznego Modern Warfare 2 i 3. Początkowo gra zapowiada się całkiem nieźle. Pierwsza misja jest w porządku i daje się poczuć tak, że to nowy Call of Duty napakowany skryptami, akcją i niesamowitym klimatem. Niestety potem jest już gorzej. Kolejne misje z Farą pokazują, jaki jest problem tej odsłony. Brak pomysłów. Tutaj mam wrażenie, że twórcy, aby wydłużyć rozgrywkę, bo singiel trwa w zasadzie 5,5 godziny, a jeśli ktoś jest wymiataczem, to może to speedrunować grubo poniżej. A więc mam wrażenie, że twórcy na siłę próbowali jakoś wydłużyć singiel misjami otwartymi, które są w mojej opinii najgorszym pomysłem tej odsłony. Zostajemy wrzuceni na dużą mapę z zadaniem, na przykład zniszczenia 3 helikopterów. Wszystko zależy już od nas, droga dojścia, sposób zniszczenia. Niestety to zaburza cały sens idei singla, bo miałem wrażenie, jakbym po prostu odpalał misję multiplayer tylko z botami. Takich misji jest kilka i każda jest wyjątkowo słaba i ma się wrażenie, że wynikło to z ogromnego olewactwa deweloperów, którzy za szybko zmontowali badziewne misje i już, graj sobie typie. Zabrakło też takiej jednej misji, którą zapamiętasz, jak atak na budynek w Modern Warfare 1. Jasne, była to rzecz do bólu oskryptowana, ale niesamowicie dobra. Tutaj nie ma takich wydarzeń. Fabułę zapominasz w momencie, jak ją kończysz. Seria też straciła swój pazur. Pamiętacie misję No Russian w klasycznej odsłonie? Tutaj próbowano czegoś podobnego, ale wzbudza to jedynie wzruszenie ramion. W Modern Warfare 3, tym klasycznym, zdarzył się emocjonalny roller coaster, gdy Price próbował reanimować Soapa. Ileż to było w tym emocji, szarpania i niedowierzania w to, co się potem stało. Tutaj ponownie skwitowałem finał tych wydarzeń wzruszeniem ramion. Powróciła też misja z ostrzeliwaniem z samolotu. Kiedyś to był hit, teraz za długie, za nudne, za bardzo zamula. Misja trwa i zdaje się nie mieć końca. Singlowi brakuje serca, jakby robili to wyrobnicy, którzy odhaczali to, co powinno być, nie dbając za bardzo o jakość tego, co robią. Przez co Modern Warfare 3 jest bezduszny. Skończysz i zapomnisz. Od czasu Black Ops 3 i potem Vanguarda jest to kolejny kod, do którego nie chcę już wracać, a to już coś znaczy, bo normalnie każdego koda kończyłem od 3 do więcej razy w singlu. Tutaj nie. Nie mam zamiaru ponownie tego dziada uruchamiać. Ale dla wielu Call of Duty to multiplayer i o ile można narzekać na singla, tak multi, choć niewiele się tutaj zmienia z części na część, zostało wyszlifowane przez lata na wysoki połysk. Jako że nie jestem typowym graczem multi, wybaczcie jeśli coś było w jakichś późniejszych update'ach poprzedniego Call of Duty, niestety moja przygoda z multi kończy się kilka dni po premierze, więc jeśli się okaże, że coś jest stare, no to niestety nie mogłem o tym wiedzieć. Multi składa się z tradycyjnych rozgrywek, których w sumie każdy się spodziewa. Typowego deathmatchu, którego z całego serca nienawidzę. Dalej mamy Team Deathmatch, który jest chyba moim ulubionym trybem. Control to zdobywanie 2 punktów kontrolnych, przy czym każda drużyna ma wspólną pulę 30 żyć. Cutthroat jest ciekawym pomysłem, bo mamy pojedynek 2 drużyn po 6 graczy, przy czym śmierć oznacza koniec i wyeliminowanie z meczu. Pomysł był spoko, ale dla nooba jak ja, który ginął na samym początku i potem oglądał
oglądał mecz innych, było to niestety irytujące. W takim trybie powinna być możliwość ratowania towarzyszy, ale to tylko moje zdanie. Domination to utrzymanie punktów kontrolnych, czyli standard. Dalej mamy Ground War, który jest świetny, bo mamy tutaj bitwę na dużą skalę z 64 graczami z użyciem helikopterów, jeepów i tak dalej. Nie jest to nic nowego, bo mam wrażenie, że to po prostu wariacja dominacji, ale z dodatkowymi zadaniami. Pozostałe tryby, no to już wariacje na temat poprzednich, czyli na przykład walka losowym pistoletem, który zmienia się na inny po śmierci lub fragu, czy zbieranie nieśmiertelników po przeciwnikach i towarzyszach. Słowem, nic specjalnie ekscytującego. Szczerze mówiąc, trybów jest dużo, bo aż 12 i mówcie co chcecie, ale kod w multi ma potężną siłę przyciągania. Omówię moje ulubione tryby, choć pewnie nie są one aż tak nowatorskie. War ma potencjał, to wykonanie po sobie 3 zadań. Jedna drużyna próbuje je ogarnąć, druga broni przed ich wykonaniem. Jest spoko, ale problemem jest to, że jest tylko jedna mapa, przynajmniej ja zawsze na niej grałem. Zadania są oczywiście za każdym razem takie same. Jeśli ma się dobrą drużynę, można ukończyć cały scenariusz w niecałe 6 minut. Jeśli trafią się nuby, idzie jak po gruzie. Jest to całkiem spoko, na przykład eskortowanie czołgu wypadło fajnie, bo aby czołg jechał, ktoś musi być w jego bezpośrednim pobliżu. To sprawia, że jeden siedzi za czołgiem, reszta powinna go osłaniać. Powinna, bo w praniu zazwyczaj każdy biega jak kurczak bez głowy, mając w dupie samo zadanie. Najwięcej czasu spędziłem na inwazji. Jest to tryb, który również pozwoli szybko zbierać expa, jak znajdziesz fajną miejscówkę do grindowania. Zasada jest taka, że na sporej mapie mamy 2 drużyny plus ciągły desant botów. Gra się do 1200 zabójstw z danym limitem czasowym. Pomysł jest świetny, bo można grindować na głupkowatych botach, można zaliczać też łatwe kille na typach na spadochronach, czy nawet udało mi się kilka razy zabić gości wiszących w powietrzu. Niemniej, mapy to raj dla snajperów, śmierć czyha niemal z każdej strony, ale jeśli gra się umiejętnie, to ogromne ilości expa są na wyciągnięcie ręki. Mistrzowie potrafią zdobyć po 300 zabójstw na mecz, żerując głównie na botach. Jest tutaj poczucie walki na ogromną skalę, ale widać wyraźnie, że boty są głupie jak but. Albo biegają w kółko, albo gdzieś się zablokują, albo biegną gęsiego, dając się zatłuc jak banda lemmingów. Niemniej, to nadal bardzo dobry, jeśli nie najlepszy tryb z Modern Warfare 3. Do ostatnich moich ulubionych trybów należy Team Deathmatch, ale nie ma tu zbyt wiele do opowiadania, bo jest to chyba dość oczywista rozgrywka. Wyczytałem, że mapy w Modern Warfare 3 to przeróbki map z klasycznego Modern Warfare 2. Niestety w oryginalną drugą część w multi nie grałem ani razu, więc też nie potrafię określić, jak duże lub małe zmiany są pomiędzy 2 odsłonami, więc tutaj zostawiam lukę do samodzielnego sprawdzenia. Oczywiście za expa dostajemy pierdoły, nowe ulepszenia broni, jakieś ubiory, skórki. Battle Pass umożliwia odblokowanie gadżetów i skórek ze spawna, co jest fajne, ale aby zdobyć tą najbardziej kultową skórkę spawna, no to trzeba się nagrindować co niemiara. Oczywiście płacąc można mieć to szybciej, ale widzę, że nawet nie płacąc i mając kupę wolnego czasu, da radę to odblokować. I o ile spawna jestem w stanie jakoś przełknąć, to debilizmy jak Nicki Minaj biegająca z karabinem to już spore przegięcie pały. Jak widzisz drużynę 5 zakapiorów, okutanych w wojskowe mundury i Nicki Minaj z różowymi włosami, to się odechciewa grać. I gdyby tylko była możliwość zabijania towarzyszy, pewnie bym ją odstrzeliwywał z litości na samym początku. Mam niestety wrażenie, że Call of Duty idzie w stronę jakiegoś dziwnego pastiszu i tego, co próbuje sprzedawać Fortnite. Ale o ile tamto się sprawdza, bo gra ma dystans do siebie, tutaj to wypada po prostu żałośnie i akurat miałem z tym bardzo duży problem. Pozostał jeszcze tryb zombie, który posiada nową formułę. Ostatni raz grałem w zombie chyba w Vanguardzie i widzę, że się sporo pozmieniało, niestety dla mnie na minus. Od teraz tryb zombie wrzuca nas w 3-osobowej drużynie na ogromną mapę, która podzielona jest na 3 stopnie zagrożenia. Wykonujemy jakieś zadanka i co jakiś czas możemy uciec do helikoptera albo próbować wykonywać kolejne zadania. Niestety w tym wypadku tryb zombie potężnie zawodzi, szczególnie jak się gra z jakimiś osłami, którzy
w kilka sekund rozbiegają się po całej mapie. W Vanguardzie, przez to, że mapy były bardzo ciasne, gra wymagała kooperacji. Podobało mi się to, że gracz potem otwierał nowe obszary. Tutaj wszystko dostajemy od razu i możemy sobie pląsać gdzie chcemy, przez co tryb zombie wypada bardzo tanio, niemal jak Warzone, tylko z zombiakami. Słabe to i zatraciło cały sens trybu zombie. Pograłem trochę i raczej nie mam powodu, aby do niego wracać. Modern Warfare 3 nie jest najgorszą odsłoną Call of Duty, ale jest bardzo blisko do tych najsłabszych pokroju Black Opsa 3 czy Vanguarda. Mam wrażenie, że gra powstawała na szybko, byle jak, byle coś tam było, przez co singiel jest słaby i krótki. Tryby multi trochę ratują sytuację, ale potężnie irytuje mnie mieszanka operatorów dla niewyżytych 12-letnich konusów z poważnymi chłopami, co się kulą nie kłaniają. Multi nadal potężnie wciąga, nawet mnie, który nie przepada za taką grą, wessało na kilka dobrych dni i tylko czekałem, aby odpalić konsolę i powrócić do walki. Jest w tym magia Call of Duty, ale zauważcie, że ja jako niedzielny gracz gram w koda raz do roku. Osoby, które prują codziennie przez kilka miesięcy, przesiadając się na nową odsłonę, nie czują tej ekscytacji, bo ma się wrażenie, że wszystko jest takie samo. Martwi mnie też spłycenie trybu zombie i pójście na łatwiznę. Teraz to tryb, w który po prostu nie chce się grać. Pytanie, czy warto sprawdzić Modern Warfare 3? No cóż, to trudne pytanie. Singiel raczej nic ciekawego sobą nie prezentuje. Multi to multi. Nadal świetne, ale to multi, które doskonale znasz, a w które będziesz i tak grał jak szalony, bo ciężko się od niego oderwać. Gdyby gra kosztowała połowę tego, co kosztuje i można by kupić sam tryb multiplayer, byłbym na tak, bo za pełną cenę dostajemy sporo barachła, które nie jest warte swojej ceny. Szkoda, wierzyłem w Modern Warfare, ale po Vanguardzie przyszła też kryska na Matyska i Modern Warfare też dostał kiepską odsłonę. Nadal pokładam nadzieję w Black Ops. Cold War był wyśmienity, więc mam nadzieję, że nowego Black Opsa już nie spierdzielą. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.